Witam serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Z tej strony Piotrek. W tym materiale pokażę Wam nową ciężarówkę Kenworth K100E i przejedziemy się po terenach Waszyngtonu. Oczywiście gorąco zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. No a więc przejdźmy do rzeczy. Jak już wspomniałem, jest to Kenworth K100E. Jak widać tutaj diagnostyka. Podwozie 4x2, kabina standardowa, lewostronna, moc silnika 605 koni mechanicznych, skrzynia oczywiście sześciobiegowa, więc to się tutaj nie zmienia u mnie. No i zbiornik paliwa 1100 litrów, troszkę mało. Będziemy bardzo często tankować, więc no mam nadzieję, że jednak uda nam się na jednym baku zrobić. Raczej tak, bo to mamy krótki dystans. Więc tak, pokażę Wam trasę skąd dokąd pojedziemy. Zaczynamy od Spokane. Spokane to jest oczywiście Waszyngton i będziemy jechać do Tacoma. O ile tak się to czyta, mam nadzieję, że tak to się czyta. 529 km do celu. Także tak jak wspomniałem, nie jest to aż tak dużo. Teraz, co wieziemy? Wieziemy mulcher leśny, 14 ton. Jak tutaj widać, Tacoma. To mamy zlecenie z Wotra, więc mamy 15 godzin na dowiezienie tego ładunku ponad. O, przychód ze zlecenia nie jest zbyt wielki. Ale wiadomo, nie o to chodzi, żeby tutaj zlecenie było nie wiadomo jakie. Także, żeby nie przedłużając czasu, tak to tutaj wygląda w kabinie. No, powiem, że wykonanie jest tutaj bardzo starannie wykonane. Powiem, że tutaj, jeżeli chodzi o ilość poligonów, to widać, że jest duża. I powiem, że jest bardzo fajnie zoptymalizowana. Więc ruszmy sobie. Posłuchajcie w ogóle dźwięk tego silnika. Naprawdę silnik też tutaj robi wielkie wrażenie. Będziemy mieli okazję jeszcze zwiedzić sobie Waszyngton, najnowsze DLC, które jest wydane przez SC Software. Ok, ten nas tutaj chyba przepuszcza, bo my sobie już tutaj wyjedziemy. Właśnie tutaj mówiłem o tym, czy nam starczy. Właśnie nam nie starczy, bo nie zatankowaliśmy. Teraz tak dopiero patrzę. Staram się tutaj przygotować wszystko jak się da, ale zawsze się o czymś zapomni. Miałem okazję się przejechać po Waszyngtonie tą ciężarówką i powiem naprawdę, Waszyngton jest bardzo ładnie zrobiony. No i są widoki, można tutaj zawiesić oko na wielu miejscach. Także sami będziecie mieli okazję za momencik zobaczyć. Oczywiście link do pobrania będzie w opisie, standardowo. Także kto będzie zainteresowany pobrać tą ciężarówkę, to gorąco zachęcam, bo ciężarówka jest naprawdę świetna. Zwłaszcza dla tych osób, którzy nie lubią tego dziobu z przodu i są przyzwyczajeni do tych naszych europejskich ciężarówek. Jedź
prosto. Naprawdę to by było najlepsze rozwiązanie. Ciężarówka też ma swoje lata, bo to nie jest nowsza ciężarówka, wiadomo, że ciężarówki, które jeżdżą po Ameryce, mają wszystkie dzioby, o czym się też dowiedziałem dzisiaj. Jedź prosto. Ale cóż, no, człowiek uczy się całe życie. Przyznam, że Trzymaj się prawej jeżdżąc strony, tą a ciężarówką, następnie skręć w prawo. mam wrażenie, że optymalizacja jest Skręć w prawo. lepsza. Bo powiem, że przy tych ojej. No, mam zbyt długi zestaw. Zapomniałem się po prostu. Nigdy mi się to nie zdarza, sami wiecie. Zapomniałem się, że mam taki długi zestaw. No i się stało jak się stało. No nic, trudno. Teraz już będę wiedział, że ten zestaw jest taki długi i po prostu muszę brać większe łuki. Zawsze mogę wyciąć ten urywek, żebyście tego nie widzieli, no ale powiem, że nie, raczej nie będę tego wycinał. Zostanie to tak jak jest. Żebyście też wiedzieli, że nawet i mnie się zdarza czasami coś Trzymaj się takiego. lewej strony. I jak wam się podoba dźwięk tego Kenwortha? Bo mi się bardzo podoba. Także jeżeli wam też się podoba, zostawcie komentarz. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Kierujemy się teraz do miejscowości Pullman. Nie wiem, czy ta miejscowość jest na mapie. Ale nie przypominam sobie, żeby taka miejscowość była. Naprawdę, powiem wam, że no są tutaj uroczki ATS-a. To nie jest tak, że ATS jest nudny. Bo naprawdę, jeżeli wie się, co zrobić, żeby sobie jakoś umilić tą grę w ATS-ie, no to naprawdę ta gra może być przyjemna. Ja rozumiem, że dużo ludzi nie lubi tych ciężarówek z dziobami. Ja szczerze powiem, że też za bardzo za nimi nie przepadam. No ale jak widzicie, rozwiązałem sobie to w inny sposób. Oczywiście dziękuję Matametowi, bo Matamet tutaj mi podesłał link właśnie do pobrania. No gdyby nie Matamet, nie wiedziałbym o tej ciężarówce, więc raz jeszcze dziękuję Matametowi. Jestem ciekawy, czy będzie to oglądał, czy nie. Niestety w tym momencie musiałem zrobić cięcie. Niestety, no coś mi się stało z obrazem. Czasami mi się tak zdarza, że znika mi obraz z telewizora. Więc nie wiem, co się stało po raz kolejny, więc musiałem tutaj zrobić pauzę, jak wspomniałem przed chwilą. Także, ale już jesteśmy, także możemy sobie ruszać. Ok, widzę, że tutaj nas przepuszczają, więc sobie pojedziemy. Tak to jest. Zawsze jak coś chce się zrobić naprawdę dobrze, to zawsze jakieś tam problemy techniczne się pojawią. Jak nie techniczne, to jeszcze inne problemy, ktoś ci przeszkodzi, telefon ci zadzwoni, burza się pojawi.
W moim przypadku właśnie tak się stało, że była burza, ale na szczęście już przeszła. Także mam nadzieję, że nie będzie tutaj więcej żadnych niespodzianek. No bo jeżeli będzie więcej takich niespodzianek, to niestety no, ten odcinek będzie nagrywany raz jeszcze. A troszkę to jest takie demotywujące, tak nagrywać znowu po raz kolejny materiał. Spójrzcie jakie widoki. Mi się podobają takie widoki tutaj. Ja nie rozumiem ludzi, którzy po prostu nie lubią takich widoków. No, dużo się tu nie dzieje, ale ja lubię takie tereny, takie... Ja to zawsze nazywam jakoś, tylko teraz mi nazwa wyleciała z głowy. Lubię takie przestrzenne tereny. Tam gdzie jest taka przestrzeń. Zostało nam tutaj 440 km. Jak widzicie na górnym paseczku. Także myślę, że szacuję to na jakieś 20 minut. Myślę, że materiał nie będzie miał więcej niż 35 minut, ale to wszystko się okaże już podczas montażu. Zawsze u mnie jest taki montaż, wycinki takich niepotrzebnych rzeczy. No i miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Tak jak już wspominałem, dźwięk ciężarówki jest naprawdę świetny, wykonanie też, optymalizacja jest też na wysokim poziomie. I nie odczuwam tutaj żadnych spadków klatek, cały czas mam stałe 60 klatek, w ogóle nie spada mi poniżej. Co właśnie było w przypadku od SCS-u, że spadały klatki, to nawet do 40. Więc nie wiem, czy to było spowodowane tym, że po prostu ciężarówka z dziobem ma więcej poligonów i ma większą geometrię do przetworzenia. Dlatego nie wiem co jest powodem tego. Ale powiem, że czuję się teraz grając w ATS-a jak w ETS-a, bo nie dość, że mam tą ciężarówkę bez dziobu, to jeszcze na dodatek mam tą płynność obrazu tak jak właśnie w ETS-ie. Więc naprawdę przyjemniej mi się jeździ. Wiem, że kiedyś spotkałem się właśnie z takim komentarzem podczas streama, że ktoś po prostu nie gra w ATS-a, bo jest bardziej wymagający. Powiem tak, jeżeli sobie wgracie tą ciężarówkę właśnie Kenworth K100E, to powiem, że odzyskacie parę klatek. Więc nie zniechęcajcie się do tej gry, bo naprawdę gra też jest świetna, zarówno ETS jak i ATS. Moim zdaniem obie gry są na takim samym poziomie. Więc no, fajnie by było jakby też taka ilość osób, która gra w ETS-a, grała też w ATS-a. Tutaj nam się powoli zbliża zachód słońca. Bardzo ładne niebo, takie pomarańczowo brązowe, coś takiego. Naprawdę ładnie to tutaj wygląda. Moglibyśmy tutaj bardziej przycisnąć, ale też tutaj nie chcę za szybko jeździć. Nie chcę tutaj żadnych uszkodzeń. Mieliśmy tam jeden incydent na właśnie tym zjeździe. Po prostu nie skupiłem się na tym, że mam taki ładunek długi, więc stało się jak się stało. Jeżeli chodzi o możliwość modyfikacji tej ciężarówki, jest naprawdę duża. Możemy tutaj przeróżne rzeczy zmodyfikować, mamy dużo wariantów.
Więc to jest taki kolejny powód, który no, zachęcam, naprawdę zachęcam do pobrania tej ciężarówki, pogrania sobie na niej. Może nie na niej, tylko nią. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zredukujemy sobie do 4 może. Bo widzę, że tutaj się męczy pod tą górkę, może jeszcze do 3. Też, co mi się podoba w tej ciężarówce, ładnie oświetlone tutaj te wszystkie liczniki. Naprawdę, liczników jest tutaj dosyć sporo. Nawet kiedy hamujemy, tutaj jest licznik, zapewne ciśnienie. Nie wiem co to będzie za licznik. Jak wiecie, ja za bardzo nie mam dużego pojęcia ani o samochodach, to od razu jeszcze przypomnę, że ani o samochodach, ani o ciężarówkach, więc ja, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z mechaniką, to raczej jestem noga. Bardzo ładny most tutaj jest, bardzo ładnie wykonany. Widoczki też tutaj piękne. I ten dźwięk podczas hamowania, piękny, po prostu piękny. Raczej na tym zbiorniku nie dojedziemy, więc już sobie tutaj zobaczę. Mamy tam stację, widzę, tylko że będziemy musieli chyba zjechać z trasy. Także pojedziemy sobie tam i sobie zatankujemy. Na razie może sobie tak zostawię tą tutaj mapkę oddaloną. Może teraz już sobie tak zrobimy, żeby widzieć. O, już nam się tutaj pojawia ten zjazd. Teraz będziemy się próbować kierować znakami, bo na znakach będzie dużo pokazane. Tutaj mamy stację, czyli że chyba mamy tutaj zjechać. Dobrze, zjedziemy. Ok, już tutaj widzę na mapie, więc już bez problemu trafimy. Przeliczam trasę. Jedź prosto. Przed nagraniem odcinka miałem Szukanie taki nowej trasy. dziwny incydent. Samochód osobowy wjechał mi w Trzymaj bok się ciężarówki lewej strony, a następnie skręć w i lewo. nagle ciężarówka zaczęła mi latać. Dosłownie latać gdzieś wysoko. Skręć w lewo.
Więc tutaj nie wiem, czy to jest wina fizyki tej ciężarówki, czyli tej modyfikacji, czy po prostu jakiś błąd jest już tutaj w grze, ogólnie w grze, tutaj w fizyce gry. No dosłownie zaczęła mi latać, naprawdę komicznie to wyglądało. Niestety nie mam tego nagrane, bo jeżeli miałbym nagrane, to bym wam tam pod koniec odcinka pokazał. Ale niestety nie nagrywałem w tym momencie. To było przed nagraniem. Czekamy tutaj, aż będziemy mogli skręcić. O, możemy skręcić. Okej, stację mamy. Teraz nie wiem, czy mamy tu track. Aha, tutaj, że track. Track exit. Tu jest track exit, tu jest track... Okej, dobra. Teraz widziałem pod prąd, ale... No cóż, jak już tak wjechaliśmy, to niestety... To już niestety tak sobie staniemy. Chociaż nie wiem, chyba dobrze stanęliśmy. Mi się wydaje. Okay, zatankujemy do końca. No i możemy jechać. Teraz pytanie, którędy ja mam wyjechać? Dobra. Powiedzmy, że tutaj skręcę. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest wyjazd. O, mamy tutaj wyjazd. Teraz musiałem tym razem wziąć większy łuk. Że zapamiętałem, że tam się nie udało. Więc tutaj już się poprawiłem. Zostało nam jeszcze 365 km, także myślę, że jakieś tutaj jeszcze 15 minut, może takie 18 minut jeszcze do końca naszej trasy. Nie wiem dlaczego, ale ten track jakoś tutaj się męczy. No, teraz nas tutaj ten kierowca troszkę zaskoczył. Robi się coraz ciemniej, a tutaj w ATS-ie naprawdę noce są bardzo ciemne. Więc nieraz naprawdę nic nie widać. Czy mamy skręt, czy go nie mamy. Tutaj widzę na nawigacji, że mamy ten zakręt. Włączyłem sobie w opcjach automatyczne hamowanie silnikiem. Naprawdę fajny dźwięk oddaje podczas hamowania.
Ja Wam też polecam włączyć tą opcję, bo naprawdę nie dość, że lepiej hamujemy, to jeszcze po prostu mamy do tego taki piękny dźwięk. Okej, on nas tu przepuszcza, to sobie pojedziemy. Niestety nie mamy nawigacji w kabinie, czyli mamy taką nawigację tutaj, jak widać. To jest taka osobna nawigacja, którą po prostu montujemy. Niestety nie ma tutaj w kabinie, wiadomo. Ciężarówka jest stara, więc no, raczej nie będzie tutaj wbudowana w kabinę. Możemy tylko kupić osobno. Ale też to ma swój urok, też to ładnie wygląda. Także nie narzekam. Jest w takim fajnym miejscu, bo jest to od razu na widoku. Można sobie zamontować i z prawej strony, i z lewej strony, jak to tam woli. Miałem to na początku z lewej strony, ale stwierdziłem, że jednak niewygodnie mi jest z tej lewej strony, więc przyniosłem to na prawą stronę. No i myślę, że jest coraz lepiej. Jak wspominałem, tutaj są bardzo ciemne noce, więc naprawdę lepiej sobie tutaj przyhamować, jechać wolniej, niż takie nieprzyjemne sytuacje mają się pojawić. Jakoś się tutaj męczę pod tą górkę. Okej, teraz już pojedziemy szybciej. Trzymamy z górki.
O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Ten materiał będzie teraz tym razem w jakości Full HD. Dlaczego? Dlatego, że renderowanie w programie w tej wyższej rozdzielczości naprawdę trwa bardzo długo. Ostatnio przy materiale, który trwał 37 minut, no renderowałem to niecałe 3 godziny. No to jest po prostu bardzo krytyczny czas, taki duży, bo jeżeli chodzi o renderowanie na przykład Full HD, no to powiedzmy, że na te 37 minut wyrenderuje to powiedzmy w godzina 20. Więc 3 godziny, a godzina 20 to jest naprawdę spora różnica. Możesz ominąć najbliższą stację wagową, także bezpiecznej podróży. Także jedziemy dalej, nie musimy zjeżdżać. Bardzo fajna rzecz tutaj jest w ATS-ie, że są te kontroli wagi. Jak widać, nie mieliśmy tej zielonej ikonki. Jeżeli mielibyśmy zjechać, to ta zielona ikonka by tam była. Ale że możemy ją ominąć, to po prostu nie ma tej ikonki. Jeszcze 150 km, czyli szacunkowo około powiedzmy 15 minut. Myślę, że nie więcej. Nawet nie 15 minut. Każde 100 km to około każde 100 km to około 5 minut. Nie, to Trzymaj się lewej w strony. sumie tak 7 minut do końca. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony. Dźwięk migaczy też jest naprawdę interesujący. Aż przyjemniej się tak. Może to teraz zabrzmi śmiesznie, ale no takie dźwięki nawet migaczy naprawdę sprawiają frajdę, no. Każda drobnostka, która tutaj jest naprawdę fajna. Nawigacja pokazuje, że mam zjechać w lewo, a ja tutaj skręcam w prawo. Bardzo ciekawie tutaj Trzymaj się teraz lewej strony. się zachowałem. Trzymaj się lewej strony, ale jeszcze sobie zobaczymy. Ok, dlatego mamy się trzymać z lewej strony. O, tu teraz będzie zjazd na Spoken. W sumie stamtąd skąd przyjechaliśmy, więc zapewne wracalibyśmy z powrotem. Trzymaj się lewej strony.
Okej, tutaj też możemy ominąć. Także też jedziemy dalej, nie zjeżdżamy nawet tutaj. Jak widać, dalej nie mamy tej zielonej ikonki, że możemy śmiało jechać dalej. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Okej, już widzę tutaj nasze miejsce rozładunku. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Rzucimy sobie śmigacz. Tutaj Wam pokażę z bliska, jak to wszystko wygląda, póki mamy jeszcze czas. Więc naprawdę ciężarówka jest bardzo starannie wykonana. Wszystko tutaj działa, nie ma żadnych tutaj bugów i tym podobne. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Także za chwilkę. Skręć w lewo. Okej, na szczęście nikt tutaj nam nie jechał. Mamy odblokowane nowe osiągnięcie. Nie jestem w stanie tutaj dojrzeć, jakie to jest osiągnięcie. Niestety Przygotuj się zasłania mi do tutaj. skrętu w lewo. Niestety zasłania mi tutaj lewy głośnik. Więc nie jestem w stanie tutaj dojrzeć. Skręć w lewo. Okej, my mamy zjechać tutaj, dobrze? Okej, tutaj się brama To otwiera. była miła przejażdżka. Tym razem wybierzemy sobie łatwe parkowanie, żeby tutaj nie tracić czasu. Okej, bezpieczne parkowanie, więc musimy tylko tam podjechać. Chyba będziemy musieli jeszcze bliżej podjechać i wycofać. Niestety krzywo stanęliśmy. Okej, troszkę krzywo stanęliśmy, ale udało się. Łącznie tutaj zrobiliśmy 714 km, 47 minut. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak się teraz stało, jak się stało, to dlatego, że ja rzadko gram na ETS-ie, więc po prostu zwiększyłem sobie level, żeby mieć wszystko odblokowane w warsztacie. Dlatego tak to wyszło, jak wyszło. Odjedziemy sobie kawałeczek, pokażę Wam, jak to wygląda tutaj z zewnątrz. Tutaj są fajne te tutaj oświetlenia. Także mi się to bardzo podoba. No cóż jeszcze mogę powiedzieć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Zachęcam do subskrypcji, do łapki w górę oraz do pozostawienia komentarza. A więc to tyle z mojej strony, więc do usłyszenia. No i cześć!